Znajdujemy się dzisiaj w Operze Leśnej w Sopocie, w której Krytyka Polityczna wraz z Bartem Sopockim organizuje kolejny Park Książki. Jest to dodatkowa rzecz w projekcie Parku Książki, tak zwana mobilna czytelnia, to znaczy w takiej, kiedy przenosimy regały, książki, cały program Parku Książki w różne miejsca Sopotu. Ostatnio byliśmy w Brodwinie, dzisiaj jesteśmy właśnie w Operze Leśnej. Następny Park Książki w Centrum Żeglarstwa. Za nami obecnie odbywa się właśnie krytyczny przegląd prasy oraz warsztaty dla dzieci, współpraca. Dodatkową jeszcze dzisiejszą atrakcją dnia będzie slam poetycki, który poprowadzi Wojtek Boros, natomiast jego gościem specjalnym jest nasz kolega poeta, krytyczny, zaangażowany Jaś Kapela. Dlaczego jest tutaj tak pusto? Bo to ostatni krzyk mody. Moda ostatnio krzyczy tak głośno, że czasem trzeba wejść z pokoju, zatkać oczy i uszy, opuścić mieszkanie, sprzedać meble i auto, porzucić psa na pustyni. To nie metafory, to są twarde fakty. Tylko w ciągu ostatniego roku blisko 29 milionów ludzi musiało opuścić swoje domy. A może w sumie i więcej, bo jak to policzyć? Jesteśmy w Parku Północnym przy Zatoce Sztuki w Sopocie. Tutaj mamy takie stałe miejsce, gdzie prowadzimy nasz Park Książki, letnią czytelnię krytyki politycznej. Jest to miejsce, gdzie w programie, podobnie jak w Operze Leśnej, jest krytyczny przegląd prasy. Staramy się, żeby też były spotkania literackie. Jest z tym różnie, natomiast kumulacja spotkań literackich będzie podczas festiwalu literackiego w Sopocie między 16 a 20 sierpnia, na co szczególnie zapraszamy. Rzeczą niesamowicie istotną dla nas w pracy z czytelnikami jest praca z dziećmi. Zajmują się animacją z dzieci Ela i Ewa Okroj. Tutaj w Sopocie jest dosyć specyficznie. Mamy mniej więcej 1/3 dzieci to są dzieci niepolskojęzyczne, co oczywiście dzieciom nie przeszkadza w pracy i się świetnie komunikują między sobą. Temat nadrzędny jest współpraca i jak się okazuje, to nie wszystkie dzieci w wieku, bo tutaj jest średnia wieku to jest 2-7 lat. Czyli dosyć nieduża. Nie wszystkie dzieci znają słowo współpraca, ale gdy się porozmawia, to się okazuje, że wszystkie mają takie doświadczenie. Osoby, które do nas zaglądają do Parku Książki przy plaży, są przeróżne. Przychodzą osoby, które chcą poczytać książkę, którą zaczęły dużo wcześniej, na przykład przy pierwszym tygodniu, wracają do tej swojej książki, kończą ją. Są osoby, które naprawdę przychodzą regularnie i bardzo nam dziękują za to, że jesteśmy. Są też takie, które naprawdę przypadkowo przychodzą, biorą książkę na plażę, pytają się, gdzie ją kupić, no i mam nadzieję, że z naszymi książkami zostaną na dłużej. To jest huśtawka powieszona właśnie w ramach Parku Książki na 2 drzewach, dwuosobowa, powieszona z Agnieszką Jurecką i krytyką polityczną, właśnie szczególnie na Park Książki. Można się na niej bujać we dwoje, natomiast bardzo często, z tego co zauważyliśmy, bujanie się na tej huśtawce wygląda dosyć śmiesznie, ponieważ jedna noga wisi z tej strony, druga z tej, tu wiszą 2 ręce i jest bardzo przyjemnie. To się tak człowieku... Nie, to nie wyjdzie. Książki warto czytać, to nie wiedza bezużyteczna. Wiesz, o co chodzi, książki to wiedza odwieczna.
Znajdujemy się w letniej czytelni Świetlicy Krytyki Politycznej na granicy w Cieszynie. Prowadzimy ją przez cały lipiec. Do tej pory oprócz akcji czytelniczej czy promującej czytelnictwo odbył się również koncert dwóch zespołów z Berlina, Czarnej Kruszwy i Berlińskiej Drochy. Dzisiaj zaprosiliśmy mieszkańców Cieszyna na film W służbie mroku, który jest jakby zwieńczeniem troszeczkę naszej akcji letniej i naszej czytelni. Czytelnia jest miejscem otwartym. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie nabierała tempa. Co najważniejsze to to, że prowokujemy ludzi jednak do czytania różnej literatury, chociaż najbardziej nam zależy, żeby ludzie sięgali po literaturę, która może nie jest wprost wakacyjna, ale która jest konieczna do tego, żeby przepracować pewne pojęcia, przemyśleć dla nas ważne rzeczy i nie bać się nawet w upalne lato spoglądać, czytać właśnie te książki. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy blisko Czech, gdzie 5-krotnie więcej czyta się książek rocznie, więc musimy to zmieniać po prostu. Lubię przychodzić do letniej czytelni, ponieważ tam zawsze mogę sobie odpocząć. Na przykład sobie poczytać również, posiedzieć, pograć z kimś, kto też również przyszedł, zachęcić do czytania książek.